Emilia w ostatnią sobotę miała 3. urodziny. Zrobiliśmy z tego powodu ogromną imprezę, wydaliśmy multum pieniędzy. Impreza była naprawdę, słuchajcie, wspaniała. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. I dzisiaj będzie właśnie o tym odcinek. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, jak wygląda, ile kosztuje, jak się przeprowadzić na Filipiny, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, no i zostawienia łapkę w górę. Dziękuję. W ostatnim odcinku opowiadałem Wam, że Emilia była przed samą imprezą bardzo chora. No i z tego powodu cała impreza stała pod znakiem zapytania. Nie wiedzieliśmy, czy ta impreza się odbędzie, w jakiej formie się odbędzie. No oczywiście catering już był zamówiony, wszystko już było pozamawiane, ludzie byli zaproszeni i nikomu nie powiedzieliśmy, że Emilia jest chora. Ostatnim wyjściem, ostatnią deską, można powiedzieć, ratunku było to, że po prostu Emilia zostanie w domu, no a my przyjedziemy na imprezę, czy będziemy się zmieniać na tej imprezie, żeby ludzie po prostu mogli sobie zjeść na spokojnie, pobawić się, żeby wykorzystali tą sytuację, że jest ta impreza zorganizowana, no ale po prostu bez Emilii. Ale okazało się, że wszystko było akurat po naszej myśli, że Emilia była w stanie przyjechać na tą imprezę, byliśmy w stanie ją zabrać w ogóle, już nie miała gorączki, no i dobrze się bawiła. No i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat tutaj siedzę, a nie na imprezie i nie nagrywam tego akurat z imprezy. Wytłumaczę Wam dlaczego. No bo właśnie po pierwsze, Emilia była chora i wiedzieliśmy, że będziemy musieli troszeczkę więcej czasu z nią spędzić, żeby przypadkiem na przykład nie wpadła na pomysł, że pójdzie się kąpać do basenu, czy też będzie marudna, czy będzie coś innego. Baliśmy się po prostu, że dostanie z powrotem gorączki, dlatego chcieliśmy spędzić więcej czasu z nią. Ja byłem do tej imprezy bardzo dobrze przygotowany. Naładowałem wszystkie kamery, naładowałem wszystkie baterie, wszystkie mikrofony, wszystkie inne rzeczy. Miałem całkowicie spakowany plecak pod tą imprezę i chciałem nagrać z tego fajny filmik, może troszkę krótszy, żeby Wam pokazać, jak ta impreza wyglądała. Summa summarum wyszło tak, że po prostu nawet kamery nie wyciągnąłem. W sumie swoim telefonem zrobiłem chyba może 5 zdjęć tylko i wyłącznie. Nie miałem po prostu na to czasu. Pomimo tego, że pewnie by ten czas jakoś się tam gdzieś znalazł, żeby ponagrywać jakieś urywki. Wolałem ten czas spędzić z rodziną, z przyjaciółmi, z gośćmi, których zaprosiliśmy, ponieważ przyjechali oni naprawdę, słuchajcie, z różnych stron. Nawet z wyspy Siquijor, nawet z Cebu, więc po prostu wszyscy się zjechali. Ja tych ludzi nawet nie widziałem od dłuższego czasu. Trzeba było po prostu porozmawiać, spędzić ten czas rodzinnie, z przyjaciółmi, a nie skupiać się na nagrywaniu. No ale oczywiście pomimo tego mam też jakąś, powiedzmy, poczucie winy, że nie nagrałem niczego, dlatego ten odcinek będzie nagrywany akurat na farmie, natomiast w tle będziecie widzieć zdjęcia z tej całej imprezy, czy też nawet jakieś krótkie filmiki pokazujące, co się działo i jak to wyglądało, a ja po prostu będę o tym opowiadał. Mam nadzieję, że ta forma też Wam będzie odpowiadała, zresztą zostawcie mi informację w komentarzu, czy Wam to pasowało. Ale zanim przyjdziemy jeszcze do całej imprezy, jak wyglądała, jak przebiegała, warto wspomnieć o jednej rzeczy. PaySend. Słuchajcie, jeżeli chcecie wysłać w bardzo prosty sposób pieniądze na Filipiny, czy na przykład właśnie na takie okazje jak urodziny, czy też idące święta, najlepsza to jest po prostu opcja i najszybsza. Naprawdę, słuchajcie, ja korzystam z PaySend już od paru dobrych miesięcy i cały czas sobie to chwalę. Po ciągu 5 minut jestem w stanie wysłać pieniądze z mojego polskiego konta na konto filipińskie, ewentualnie na GCasha, który na Filipinach jest tak bardzo popularny cały czas. Wystarczy się zarejestrować telefonem na polski numer, macie aplikację, wybieracie kraj, gdzie chcecie wysłać pieniądze, weryfikujecie to ze swoim bankiem i w ciągu 5 minut osoba, która jest na Filipinach, otrzymuje potwierdzenie, że ma pieniądze na swoim GCashu na przykład. Jeżeli chodzi o Filipińczyków, każdy z nich skorzysta z GCasha, więc jeżeli chcecie wysłać swojej rodzinie, swoim znajomym jakiś mały podarunek, wyślijcie im po prostu GCasha. To będzie prościej, będziecie wiedzieć, że pieniądze doszły, macie potwierdzenie. I teraz słuchajcie, najważniejsze z tego wszystkiego. Jeżeli nie korzystaliście jeszcze z tej aplikacji, pod spodem macie link, gdzie możecie się zarejestrować oraz kod na pierwsze 3 darmowe całkowicie transfery pieniędzy, bez zależności jaką kasę będziecie wysyłać. To naprawdę idealna opcja, żeby właśnie teraz z tego korzystać, wysłać swojej na przykład dziewczynie, narzeczonej, żonie, rodzinie, czy po prostu znajomym pieniądze na święta. No ale przejdźmy już do imprezy. No więc zaczniemy, słuchajcie, od początku. Słuchajcie, przewodnim tematem tej imprezy, bo na Filipinach bardzo często, jeżeli jest to dziecięca impreza, wybiera się jakiś temat, który jest taki, powiedzmy, jakiś charakter, bohater, jakaś kreskówka czy coś innego, takim tematem wiodącym, pod co wszyscy się teoretycznie powinni dopasowywać, no ale na przykład są całe dekoracje pod to przygotowane, stoły czy też inne rzeczy zamówione. No i tym tematem przewodnim tej imprezy 3 urodzin Emilii była myszka Miki
I w sumie to był dobry wybór, czyli jak pewnie zwróciliście uwagę na zdjęciach, kolorem przewodnim był czarny, czerwony, żółty i biały, czyli takie kolory myszki Miki. My, jak to zawsze bywa, jak to zawsze Christine wybiera, bo ja mam troszkę mały na to wpływ, zamówiła specjalnie koszulki dla nas, jak pewnie widzicie na zdjęciach, nawet miały motywy myszki Miki. Ja byłem tata Miki, Christine była mama Miki, no i była oczywiście mała Emi, czyli mała myszka Miki, która obchodziła swoje urodziny. Jako miejsce imprezy wybraliśmy Corner of Salt. Już pewnie znacie to miejsce, bo rok wcześniej drugie urodziny też tam robiliśmy. I chodzi o to, że to miejsce to jest miejsce Christine brata, który wyremontował to miejsce, otworzył je. To jest takie, można powiedzieć, mała restauracyjka z takim barem, z 2 basenami, który jeden jest specjalnie dla dzieci, drugi jest dla dorosłych, no albo dla większych dzieci. Basen jest śmieszny, bo taki w kształcie serca, to jest troszeczkę takie nietypowe. No ale tak czy inaczej on to otworzył już parę lat temu. Można to miejsce wynająć na przykład na dzień, na pół dnia. Można też po prostu sobie przyjść z rodziną każdego dnia i wtedy wejściówka kosztuje bodajże 50 peso za osobę, czyli to jest jakieś 3,50. Można nawet swoje jedzenie przynieść. Można tam po prostu sobie spędzić miło czas. I to miejsce o tyle jest ciekawe, że ono nie jest położone nad morzem, tylko ono jest położone w górach, w Walencji, dosłownie w centrum Walencji, więc lokalizacja też nie jest jakaś zła dla każdego. No i my z racji tego, że to jest właśnie rodzina Christine, to chcieliśmy po prostu to miejsce nawet wspomóc, przez to, że zapłaciliśmy oczywiście za wynajęcie tego miejsca. Nawet nie wiem, czy mieliśmy jakąś zniżkę, czy nie, ale to jest akurat drugorzędne, po prostu bardziej chodziło nam, żeby pomóc właśnie bratu Christine rozwijać to miejsce. Dodatkowo wiedzieliśmy, że on też ma tam swoją restaurację, ma też swoje napoje, więc jeżeli będziemy chcieli cokolwiek zamówić, czy też nawet jakieś piwko dla gości, czy jakieś napoje dla innych osób, no to wszystko możemy zamówić z tej restauracji, bo ceny naprawdę nie są wygórowane i później zapłacić za wszystko razem. No i tak też zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o przebieg imprezy na Filipinach, no to słuchajcie, to jest troszeczkę inaczej niż w Europie. Ja o tym kilka razy już wspominałem, ale też warto jeszcze raz o tym wspomnieć. Mniej więcej chodzi o to, że słuchajcie, impreza zaczyna się no przeważnie koło południa, kończy się po 5 godzinach maksymalnie, 5-6 godzinach, tyle takie imprezy trwają. Chodzi o to, że wszyscy przyjeżdżają, o którejś konkretnej godzinie jest podawany posiłek, czyli taki jakby powiedzmy bufet, gdzie każdy sobie podchodzi, wybiera sobie oczywiście co chce, po czym są jeszcze jakieś gry, zabawy dla dzieciaków, no i wszyscy się rozchodzą do domu. U nas było to troszeczkę nietypowo, ponieważ pierwszy raz zaczęliśmy imprezę tak wcześnie, a mianowicie 10 rano. Dla nas to był w ogóle jakiś taki mało realny czas, żeby tak zaczynać imprezę, no ale tak sobie Christine wymyśliła. I tak też napisaliśmy na zaproszeniach, że impreza zaczyna się od 10 rano, szczególnie dla dzieci, no bo tam będą różnego rodzaju zabawy, konkursy, ale o czym powiem za chwilkę. Później o godzinie 12 będzie oficjalny posiłek, czyli lunch, gdzie wszyscy sobie mogą zjeść, napić się czegoś, pojeść, no i później będą jeszcze tam jakieś zabawy dla dzieciaków, ewentualnie basen, mogą sobie z basenu skorzystać, mogą się pobawić, mogą się popluskać, mogą w zasadzie robić co chcą, pobiegać, polatać, pobawić się zabawkami, no i później między godziną trzecią, czwartą, bo chyba skończyliśmy około godziny 3, wszyscy się powoli będą rozchodzić do domów, no bo nikomu się po prostu już nie chce siedzieć dłużej. No i tak to akurat u nas wyglądało. I jak zawsze przy tego typu imprezach my zamawiamy catering, bo jest to dla nas dużo łatwiejsze w zrobieniu, łatwiejsze w zamówieniu. Ogólnie chodzi o to, że taki catering to nie tylko jest jedzenie, ale też jest przygotowanie w zasadzie całej imprezy. Wytłumaczę Wam to bardzo prosto. Przyjeżdżacie do firmy. My mamy taką jedną ulubioną firmę w Walencji, która w zasadzie robiła chyba wszystkie nasze imprezy. Znamy ich jedzenie, wiemy, że jest dobre, że jest świeże, że wszystko dobrze jest przygotowane i zawsze jest na czas, tak? Przynajmniej jak chcemy. Więc przyjeżdżacie do tej firmy, dostajecie taką ulotkę, gdzie są różnego rodzaju zestawy. I te zestawy polegają na tym, że na przykład od ilości gości, bo płaci się za osobę, ilości potraw, którą chcecie zamówić, ale nie jakich potraw, tylko właśnie jaka ilość tych potraw będzie. No i oczywiście, że tam zawsze jest ryż, tam zawsze są jeszcze jakaś dodatkowa sałatka, dodatkowe inne rzeczy, no ale wy wybieracie powiedzmy taki pakiet, który was interesuje, że na przykład 5 potraw plus ryż, plus jeszcze wybieracie jakąś tam jedną zupę i chyba jedną sałatkę, która będzie po prostu z boku. No albo na przykład 3 potrawy, ryż i coś tam jeszcze. I oczywiście te pakiety są dwie różne ceny. Powyżej 50 gości i poniżej 50 gości oraz właśnie od ilości tych głównych potraw, które wybraliście. Nie pamiętam, co dokładnie Christine wybrała, ale my zamówiliśmy porcję dla 75 osób.
Wybraliśmy chyba 4 potrawy główne. To możliwe, że to kosztowało około 300 peso za osobę. Też chyba bardzo prawdopodobne, że dostaliśmy jakąś zniżkę, więc ja podejrzewam, że to może wychodziło 275 peso za osobę, za samo jedzenie. No i teraz tak, to jedzenie przyjeżdża, gdzie jest ustawiane. Ta firma oczywiście, która dostarcza jedzenie, tak samo przywozi stoliki, przywozi krzesła, przywozi całe talerze i wszystkie zestawy. Czyli tak naprawdę macie gotowy setup pod imprezę. Tylko wystarczy pokazać im, gdzie jest miejsce. Oni to sobie już albo dzień wcześniej, jeżeli impreza się wcześniej rano zaczyna, albo tego samego dnia rano wszystko rozkładają. Co też jest bardzo fajne, właścicielka tej firmy cateringowej pyta się ciebie, co chcesz, jakie kolory przewodnie mają być imprezy. Czyli w naszym wypadku właśnie to był czarny, żółty, czerwony, no i biały. I pod te kolory ona dobiera obrusy, dobiera całe obszycia krzeseł i tak dalej, więc to wszystko ładnie z sobą współgra. Co jest naprawdę, no moim zdaniem, rewelacyjną opcją. No i co najważniejsze, po całej imprezie oni to wszystko chowają, sprzątają, a wy się o tym nie musicie martwić, co dalej z tym zrobić. Jeżeli chodzi o tego typu imprezę, to trzeba było zamówić jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Na przykład balony, dekoracje. To już robiliśmy we własnym zakresie. I to też na Filipinach jest bardzo modne, że takie dekoracje po prostu muszą być. Tak jak pewnie zwróciliście uwagę, tam były też takie tarpoliny rozwieszone. Tarpoliny, czy takie po prostu wydruki na tak zwanej tarpolinie po filipińsku, czy po angielsku, nie wiem nawet co to jest. To jest takie określenie, które wszyscy tutaj używają i to jest najbardziej popularna forma druku. No są po prostu takie plakaty informujące, że to są trzecie urodziny Emilii, z jej zdjęciem przeważnie to się robi. No za to się płaci jakieś tam grosze, no ale to jest takie typowo filipińskie. W sumie mi się to osobiście nie podoba, bo to trochę wygląda tak badziewnie, ale Filipińczycy to lubią, więc tutaj się już nie spierałem z żoną, po prostu to zamówiliśmy i musiało być. Dodatkowo zamówiliśmy to już balony wszystkie po naszej stronie i z tym też nie było problemów, no bo to zamówiliśmy online, to nie są akurat duże kwoty, są różnego rodzaju firmy, które dostarczają wszystkie takiego typu balony, no i jakoś to się po prostu wszystko zamawia jednocześnie, no i się dostarcza. Co też Christine sobie wymyśliła na tą imprezę, to zamówiła sobie, słuchajcie, klauna z magikiem. To naprawdę na początku myślałem, że to też będzie tak wyglądało kiczowato, że przyjdzie jakiś koleś pomalowany i będzie po prostu robił jakieś takie podstawowe sztuczki. Po czym się okazało, że ten magik naprawdę, no i artysta, można tak to powiedzieć, był rewelacyjny. Nie wiem jak, ale naprawdę dzieciaki miały super zabawę. Zajmował się nimi od 10 rano do obiadu i jeszcze później tak samo po obiedzie jeszcze robił z nimi jakieś różnego rodzaju sztuczki, inne rzeczy pokazywał. Wyciągał królika z kapelusza, wyciągał gołębia z czegoś tam innego. No naprawdę, moim zdaniem, dzieciaki miały super rewelacyjną zabawę i bawiły się naprawdę przy tym. A dzieciaki były w różnym wieku, od w zasadzie 2-latków po 7, 8, 9-latki. Wszyscy mieli naprawdę dobrą zabawę, słuchali, oglądali i cieszyli się z tego. Taki clown kosztował 3,5 tysiąca peso za cały dzień, więc jeżeli to chodzi o polskie, no to było jakieś powiedzmy 300 zł za cały jego dzień zabawy. Nie było to źle, naprawdę warte wydania tych pieniędzy, bo wiem, że niektóre dzieciaki, które przyszły pierwszy raz w życiu, były na tego typu przedstawieniu i moim zdaniem, no, zrobił swoją robotę. Pomimo tego, że byłem sceptycznie na początku do tego przekonany, mi się to podobało, naprawdę fajnie to wyglądało. No i jak tutaj widzicie na zdjęciach, naprawdę impreza się udała, wszyscy byli zadowoleni. I co też dobra impreza na filipińska ma do siebie, to też pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli jest za dużo jedzenia, a u nas naprawdę tego jedzenia było bardzo, bardzo dużo, to jedzenie później jest paczkowane i rozdawane dla wszystkich gości, którzy przyszli. Naprawdę w Polsce to raczej czegoś takiego by się nie robiło, no chyba, że dawało się najbliższej rodzinie, jakieś tam no coś zostało, no słuchajcie, nie zjemy tego wszystkiego. Tu u nas były 2 świniaki, z czego jeden świniak był przeznaczony tylko i wyłącznie na to, żeby właśnie go rozdać po imprezie, poświartować, pokroić, podzielić i dać gościom na wynos, żeby mogli zanieść do swojej rodziny, żeby też można było się tym podzielić. No bo też to, co zawsze powtarzam na filmikach i na każdych filmikach z imprez, świniak z rożna, czyli tak zwany lechon, to jest najbardziej popularna potrawa na Filipinach. Jeżeli chodzi o imprezy, w zasadzie każda impreza, czy to jest pogrzeb, ślub, urodziny, cokolwiek innego, świniak musi być. I każda rodzina, która może sobie pozwolić na tego świniaka,
takiego świniaka kupi. Świniaki są, słuchajcie, teraz w różnych cenach, no bo to oczywiście zależy od wagi, ale taki przeważnie świniak kosztuje około 7-8 tysięcy peso. My mieliśmy to szczęście, że można powiedzieć, mieliśmy kilku nawet sponsorów tej imprezy, bo tutaj ciocia się tam coś dołożyła, tutaj coś brat Christine powiedział, że to mam jednego świniaka więcej, który można go przygotować, więc też dał nam jakąś dobrą cenę za to, więc udało się to po prostu jakoś tak zorganizować. Każda też filipińska impreza, co przynajmniej moja żona tak twierdzi i zresztą jak byłem na różnego rodzaju imprezach na Filipinach, szczególnie urodzinach małych dzieci, to się potwierdza, są przygotowywane takie malutkie paczuszki dla dzieciaków, czyli po prostu, żeby sobie jakąś pamiątkę wzięli do domu. Christine zrobiła bryloczyki z Emily twarzą. No nie wiem, na początku też sceptycznie do tego podchodziłem, ale później to akurat myślałem, że to takie trochę słodkie, więc fajne. I rozdała te bryloczyki, ale tak samo były takie małe pojemniki przygotowane, gdzie były różnego rodzaju słodycze, tak żeby każde dziecko miało jakąś pamiątkę z tej imprezy. Na zasadzie właśnie wzięła sobie do domu, żeby tam jakieś słodkości sobie pojadło później, no i po prostu to miło to rozdać. Więc tak jak sami widzicie teraz, podsumowując tą imprezę, koszty są spore. Natomiast zwrot tego typu imprezy w zasadzie nie jest żadny. Oczywiście Emilia dostała bardzo dużo różnych prezentów i za co naprawdę bardzo dziękujemy. Dostała też bardzo dużo w sumie gotówki od innych obcokrajowców i też na przykład od rodziny Christine, która jest za granicą i po prostu wysłali nam te pieniądze w ramach dla Emilii na urodziny. Te pieniądze oczywiście pójdą na jej konto osobne, tam je przelejemy. Natomiast zwrotu praktycznie nie ma. To nie jest tak jak ślub w Polsce, przynajmniej tak się zawsze mówiło, że tego typu impreza się zwraca w jakimś tam stopniu. No tutaj to się nie zwraca. To jest zrobione właśnie dla ludzi i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, żeby rodzina mogła się spotkać, mogła sobie zjeść, mogła zjeść naprawdę dobry posiłek, miły posiłek, mogły dzieciaki się pobawić, bo to wszystko jest robione dla nich, dla dzieci, dla ludzi, którzy przychodzą, dla naszych gości. I cieszymy się z tego właśnie powodu, że bardzo dużo gości do nas przyszło, że bardzo dużo osób nam powiedziało, że naprawdę dziękujemy za zaproszenie, że miło spędziliśmy czas, że dzieciaki się świetnie bawiły, bo o to w tym chodzi, żeby właśnie była ta zabawa, żeby była ta interakcja z całą rodziną, no i z przyjaciółmi. Przejdźmy teraz do kosztów, bo chcę się podzielić z Wami kosztami. Tutaj nie chodzi oczywiście o to, że chcę się chwalić, ile wydaliśmy pieniędzy na tego typu imprezę, tylko bardziej o to, żeby Wam wytłumaczyć właśnie, ile to może coś kosztować. Jak pewnie sami zwróciliście już do tego momentu uwagę, najdroższy był oczywiście catering, bo zamówienie jedzenia dla takiej ilości osób jest drogie. Dodatkowo 2 świniaki, to tak samo są dodatkowe pieniądze. To już pomijam, że był jeszcze fotograf, za którego też zapłaciliśmy, właśnie ten clown i jakieś dodatkowe rzeczy, które sami kupowaliśmy, żeby ta impreza ładnie po prostu wyglądała, i wynajęcie oczywiście tego miejsca. Ale jeżeli byśmy tak podsumowali to wszystko, to około 55% czy nawet 60% zostało, słuchajcie, wydane na samo jedzenie, 40% na właśnie wszystkie inne dodatki. I jeżeli teraz byśmy to podsumowali, to podejrzewam, że wyszłoby około 60 tysięcy peso. 60 tysięcy peso to jest ponad 5 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Dokładnie tutaj widzicie na ekranie, ile to jest, bo nawet nie pamiętam teraz. Ale czy to było to warte? Tak, oczywiście, że to było warte, ale to, co też obiecaliśmy sobie z Christine, że w przyszłym roku już nie robimy tego typu imprezy, dopiero pewnie zrobimy za kilka lat kolejną, bo też dla nas to jest po prostu męczące, bo ja wiem, że Wam się wydaje, że niby catering przyjeżdża i wszystko jest gotowe, ale Christine oczywiście spędza bardzo dużo czasu, żeby to wszystko przygotować, żeby to wszystko pokazać, żeby przygotować różnego rodzaju detale, które później właśnie będą na tej imprezie. Więc ona też przez cały tydzień w zasadzie nie spała, przygotowywała wszystko. Ja cały tydzień pracowałem, i ostatniego dnia oczywiście od rana byliśmy tam, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Później byliśmy po prostu bardzo zmęczeni i nawet sami sobie powiedzieliśmy, że w przyszłym roku w trójkę razem z Emilią chcemy gdzieś pojechać na wakacje kilkudniowe do jakiegoś fajnego resortu, bo po prostu chcemy sobie odpocząć i w trójkę spędzić Emilii urodziny. Bardzo możliwe, że coś takiego samego zrobimy nawet na moje urodziny w maju przyszłego roku, żeby po prostu jednak w trójkę to spędzić, żeby sobie odpocząć, a nie być jeszcze po prostu bardziej przemęczonym niż się było przed tego typu imprezą. Ja z tej strony chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taka forma odcinka też Wam się podoba, że są po prostu zdjęcia, a ja opowiadam w tle
o tym, jak to wyglądało. No niestety nie byłem w stanie tego zrobić inaczej i mam nadzieję, że wybaczycie mi to jeszcze raz, że tak to po prostu wygląda. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. Dziękuję za Wasze komentarze i oczywiście czekam na nie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja z tej strony dziękuję, no i do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!